Przechodzimy do logowania do naszego serwera ASUSTOR. Po zalogowaniu jesteśmy na pulpicie głównym naszego serwera, naszego małego NAS-a. Wchodzimy w centrum aplikacji i wyszukujemy sobie Pichola. Znalazło nam Pichola. Mam już na tym serwerku zainstalowanego Dockera, więc wyświetla się podczas instalacji dziubek. Nie będzie nic z dodatkowych gratków repozytoriów instalował, ponieważ wszystko już mam. Jest to mój taki serwerek testowy, więc przechodzimy do instalacji. Teraz ASUSTOR będzie pobierał repozytorium Dockera do siebie i rozpocznie jego instalację. Myślę, że powinno to bardzo szybko potrwać. Aczkolwiek wszystko zależy od szybkości Twojego internetu. Zobaczymy teraz, jak z obciążeniem. No, troszkę po pamięci RAM bije. Aczkolwiek w tym NAS-ie nie mam dużo pamięci RAM, mam tylko 2 GB. Ale na wszystkie swoje testy i takie podstawowe ustawienia w zupełności to wystarcza. Poczekamy, aż się zainstaluje i ruszamy z konfiguracją. Konfiguracja jest banalna. W innym filmie pokażę Wam, jak zainstalować Pichola, przykładowo na innych NAS-ach z wykorzystaniem przykładowo VirtualBoxa lub innych dostępnych narzędzi. W międzyczasie, jeśli mamy chwilkę, bo się jeszcze pobiera repozytorium, możesz zasubskrybować ten kanał, dać dzwoneczek, aby być na bieżąco. Subskrypcja daje mi możliwość rozwijania się. No i chciałem przekroczyć już ten 1000 subskrybentów. No już niewiele brakuje, więc jeśli weszłeś na ten film i poświęciłeś tą chwilę czasu, daj subika. Nie pożałujesz w przyszłości. Nasz Pichol już się zainstalował na NAS-ie ASUSTORa. Mam komunikat zainstalowane. Nic więcej tutaj ASUSTOR nam nie pokaże. Przechodzimy do zakładki obok. Znaczy przesuwamy tak jakby na drugi pulpit. Mamy tutaj Pichola. Odpalamy go. I pojawia się logowanie. I teraz dobre pytanie. Jakie jest hasło? Przypuszczam, że bez, ale tak nie jest. Więc spróbujmy standardowego. I weszło. Mamy tutaj preinstalowaną wersję Pichola, której hostname jest przejętym hostname'em z ASUSTORa. Praktycznie widzę, że wszystko jest skonfigurowane i są dodane jakieś listy. Zobaczymy, co tu mamy. O nie, coś się posuło. API GitHub. No ciekawe to. Mamy już uzupełnione niektóre rzeczy. Ewentualnie na chwilę są nie blokujemy. I mamy tutaj wgraną jedną bazę, z której pobierane są informacje o wyłudzeniach, o wykradanych danych itp. itd. Ja takie bazy przygotowałem, dodam Wam też do opisu tego filmu. Zacznijmy sobie od pierwszej. Jest to CERT. Jest to polska organizacja spod skrzydeł NASK-u, czyli głównego rejestratora domeny.pl. I tutaj pobieramy sobie
format txt, czyli format tekstowy. I dodajemy adres, którego ma pobierać i komentarz. I dodajemy. Nasza lista została dodana. Czy to się tu robiło? Tak, tu się to robiło. Zobaczmy jeszcze. Local DNS to Spichol Diagnostic. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy w sumie. No tak, bo to jest w nasie. Dobra, rozbudujmy sobie to troszeczkę. Dodając jeszcze kilka adresów z danymi. To jest kolejna strona, która jest budowana przez jakąś tam społeczność. I strona zawiera listy wszystkich wyłudzeń pojawiających się w internecie, czyli wszystkich adresów IP, domen, z których to następuje. I taką listę możemy sobie zaszczepić do Pichola. Zobaczymy, czy to tak. Jeśli skopiujecie to z enterami, czyli tak jak jest w notatniku, albo tak jak ja zaznaczyłem ze strony, czyli zobaczcie jeszcze raz, zaznaczamy żywcem, Ctrl-C, czyli kopiuj, przechodzimy do Pichola, wklejamy wszystko add i tutaj mamy informację, że nasza lista została wzbogacona. Przechodzimy do dashboardu, mamy 181 000 adresów w naszej bazie, które Pichol sprawdza przy każdym zapytaniu, które wychodzi z naszej sieci domowej. Dodajmy jeszcze kilka. Przykładowo dodajmy sobie te. Czym więcej, tym lepiej, aczkolwiek nie zawsze jest tak, że jest to dobrze. Bo może się pojawić na liście adres strony internetowej, z której chcemy skorzystać. A Pichol potraktuje ją jako strona, która wykrada nam dane. Mamy tu jeszcze ostatnią paczkę listów. Dodajmy ją. I poszło na bogato. Mamy naprawdę mocno rozbudowanego, przepraszam. Jeszcze przygotowywałem sobie tu listę. Ale to jest certa, to już mam dodane. Dobra, nie było tematu. Zamykamy, jesteśmy z powrotem na Picholu. 181 000. Teraz musimy zrobić upgrade tych adresów. Upgrade wykonuje się też automatycznie co jakiś czas. Ten czas jest bardzo dziwny, ponieważ wynosi co tydzień. I z reguły Pichol ustawia sobie to na niedzielę, czyli na 7 dzień tygodnia według Krona. I wtedy wykonuje ten update, który widzicie na swoim ekranie. Ten update sprawdza każdą z naszych dodanych list, czyli te listy, które dodaliśmy przed momentem, i pobiera z nich informacje do swojej bazy. Możemy ręcznie w Kronie ustawić, aby ta aktualizacja następowała codziennie, przykładowo. Ale ma to swój jeden mały problem. Automatyczna aktualizacja, która jest co tydzień, jest aktualizacją pewną, którą Pichol robi z automatu. Jeśli my to zmienimy, to podczas aktualizacji, nie mogę tego przewinąć, podczas aktualizacji do wersji wyżej, czyli nowego update'u Pichola, wszystkie te ustawienia zostaną utracone, czyli nie będziemy już mieli aktualizacji codziennie, tak jak ustawiliśmy sobie na sztywno w Kronie, tylko zostanie to nadpisane standardową aktualizacją raz w tygodniu, w niedzielę. Teoretycznie i praktycznie, gdy nasza lista blokowanych adresów zostanie już zaktualizowana, to mamy gotowe urządzenie. Raczej gotowe w 100%, przygotowane do
wpuszczenie na naszą sieć lokalną i filtrowanie naszych adresów, zatrzymywanie reklam, ponieważ możliwości tego urządzenia są ogromne. Jak ją teraz puścić na sieć? Nasz adres Pichola musimy ustawić w naszym routerze jako główny DNS, a DNS zapasowy ustawić przykładowo googlowski lub DNS naszego operatora. Może to być też DNS naszego routera. Czyli w moim przypadku DNS-em głównym będzie 192.168.0.102, a DNS-em zapasowym będzie powiedzmy 192.168.0.1, bo pod tym adresem mam router brzegowy, raczej router operatora w sumie w tej lokalizacji. U siebie na budowie mam troszkę inaczej rozwiązane, ponieważ tam router jest oparty o MikroTika i zaawansowany serwer DNS. Tam jest oddzielny Pichol. W następnym filmie postaram się Wam pokazać, jak tam jest rozwinięty Pichol, ile urządzeń się tam łączy i go odpytuje. Tam mam bardziej zaawansowane ustawienia oraz listy. Była jeszcze jedna lista, bardzo taka konkretna, która zżyna z innych list informacje i robi z tego jedną potężną listę. Powiem szczerze, nie pamiętam tego adresu, ale dołączę Wam go w opisie filmu. Zobaczmy, jak tam idzie nasza aktualizacja. Wydaje mi się, że nasza aktualizacja już poszła. Zobaczmy, jak obciążenie Asus Store'a. Troszkę jeszcze rżniemy w procesorze. Ale powinno już być ok. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. O nie, Pichol nam zmarł, a poszło sukcesem. Teraz mamy 5 milionów adresów. I te 5 milionów adresów, 5 milionów domen, no prawie 6 milionów domen, jest regularnie rżnięte przez Pichola. Czyli wszystko, co będzie przechodziło przez ten router, czyli wszystkie nasze zapytania, przez przeglądarkę, Netflixy, DNS-y, Disney, przepraszam, nie DNS, Disney miało być. Wszystko będzie teraz przechodziło przez naszego Pichola i cały nasz ruch z internetu, czyli cały nasz ruch z naszej sieci domowej zostanie zamaskowany. I jak to działa? Wszystko, co wyszukujemy w internecie, korzysta z jakiegoś serwera DNS. Z reguły ten serwer DNS jest albo po stronie naszego operatora, czyli dostawcy internetu, albo po stronie jakiegoś centra danych. Przykładowo dużo ludzi i prawdopodobnie dużo z Was korzysta z DNS-u Google'a. Jest to 8.8.8.8, 4 ósemki. Jak to wygląda? Wchodzimy sobie na stronę przykładowo www.małekotki.pl i zapytanie leci do kogo? Do serwera DNS od Google'a. I wtedy przelatuje przez cały internet, zanim doleci gdzieś do tego serwera. Przykładowo my jesteśmy z Wodzisławia Śląskiego, a najbliższy serwer kolokacyjny, który nas obsługuje, jest powiedzmy w serwerowni OVH we Francji. Czyli zobaczcie, jaki kawał drogi te zapytanie musi przelecieć i wrócić do nas z odpowiedzią, pod jakim adresem znajdują się te małe, śliczne kotki. Ta droga wskazuje brakło słowa. Ta droga wskazuje, jak bardzo narażone jest to zapytanie na jakąkolwiek modyfikację zwrotną, czyli to zapytanie może zostać przechwycone przez jakiegoś hakiera, ogólnie złą osobę i zmodyfikowane, przekierowane nas całkiem na inną stronę niż chcemy przejść. Jak ratuje nam skórę Pichol w tym wypadku? Nasz serwer DNS wtedy jest już po naszej sieci. I jeśli szukamy znowu ślicznekotki.pl, zapytanie leci do naszego Pichola. Nasz Pichol sprawdza, czy ma już ten adres DNS u siebie, bo oczywiście nie mamy tak rozbudowanej bazy jak globalne serwery DNS, bo
parę sekund wcześniej skończyliśmy konfigurację i instalację Pichola. Więc odpytuję wskazane przez nas serwery. My mamy standardowo ustawione, zobaczmy. Powiem szczerze, nie pamiętam, gdzie się to robiło. Ale pamiętam, że tradycyjnie mamy ustawionego Google'a. Czyli my tak czy owak odpytujemy Google'a. Mamy tutaj możliwość odpytania jeszcze OpenDNS-a. Jak to wygląda? Szukamy naszych małych kotków. Zapytanie wbiega do naszego Pichola, bo jest po naszej sieci lokalnej, robi naszego pierwszego DNS-a. I nasz Pichol pyta się teraz Google'a. Halo Google, szukam małych kotków.pl. Wiesz, gdzie to jest? I Google w odpowiedzi mówi: halo, Pichol, mam adres. I to jest taki adres i przesyła ten adres do nas. Tak, żeby nasza przeglądarka mogła wyświetlić właściwą stronę. Ale nasz Pichol ma jeszcze coś takiego jak listę blokowanych domen. I okazuje się tutaj, że co jest według mnie ciężkie do osiągnięcia, ale serwer DNS Google'a jest zainfekowany. Czyli jakiś zły człowiek zapuścił tam swojego małego bakcyla, robaka, cokolwiek, co jest narażone na żeby wykraść nasze dane. I w tym momencie ktoś ze społeczności picholowców lub innych organizacji, które udostępniają te blokowane adresy, miał podobną sytuację, wyłapał ją i zamieścił ten adres w repozytorium, które my sobie pobieramy, czyli w tych takich bazach danych, które ustawialiśmy na samym początku filmu. Ten adres znajduje się w tej bazie. W tych 6 milionach adresów. I co się wtedy dzieje? Zainfekowany serwer DNS Google odpowiada nam tym zainfekowanym, niepoprawnym adresem i nasz Pichol wyłapuje ten adres, informuje nas o tym, oczywiście nie bezpośrednio, nie w formie przeglądarki, tylko blokuje tę stronę, ale w logach mamy informację, że strona została zablokowana, ponieważ została skakowana, no i wskakuje na listę naszych blokowanych. Czyli udało się nam ochronić przed zainfekowaniem naszego komputera, czegokolwiek tak naprawdę. Co jeszcze fajnego tutaj mamy? Mamy tutaj też coś takiego jak update, network. Są adresy, które on wykrył, ale nie skorzysta z nich, ponieważ jesteśmy chwilowo na sieci gościnnej. O DNS-ie było. To są DNS-y, z których możemy skorzystać, które są tradycyjnie w Picholu. Możemy też dodać swoje. Możemy też aktywować kilka DNS-ów. U siebie na budowie pokażę Wam w oddzielnym filmie, jak wygląda konfiguracja mojego Pichola. Jest tych adresów dużo więcej. Korzystam z kilku DNS-ów. Korzystam też z DNS-seka od Cloudflare'a. Wydaje mi się, jest to bezpieczniejsze, a sprawa druga, ja lubię być anonimowy. Naprawdę. Lubię, jak nikt o mnie nie wie i korzystać sobie z internetu. Wtedy nikt nie wie, z jakiego banku korzystam, z jakich banków korzystam, z jakich operatorów telefonicznych korzystam. Nikt nie zrobi mi psikusa i nie zadzwoni: halo, Leszek, twoja paczka czeka na odbiór, przelej nam tylko 2 zł albo 2 zł 30 groszy. Lub masz niedopłatę do rachunku energetycznego, dopłać nam 3 zł. Z takich dodatkowych funkcji, które posiada jeszcze Pichol, jest własny serwer DNS. Więc jeśli postawimy Pichola przykładowo tak jak ja postawiłem tutaj testowo na serwerku Asustora, który ma 2 porty LAN. Jeden port LAN może nam robić jako WAN, czyli przyjście internetu, a drugi port LAN może nam robić jako serwer DHCP, czyli taki tradycyjny router. Ma to swoje wady, zalety. Według mnie ma to więcej wad niż zalet, ale to już jest kwestia sporna, to każdy z Was musi zadecydować, czy chce mieć bardziej taką zaawansowaną konfigurację, czy po prostu korzystać jako niezależny Pichol, czyli urządzenie z boku. Tutaj na potrzeby filmu
Działa to wszystko na Asus Store, bo jest to taka moja platforma testowa. Na budowie, tam gdzie nagrywam więcej filmów, tam gdzie jest cała technologia off-grid i cały mój plac zabaw jest to bardziej rozbudowane, pokażę wam to na innej filmie, ale tam przede wszystkim jest router brzegowy oparty o oprogramowanie MikroTika, który daje mi ogrom możliwości konfiguracyjnych. Tutaj mamy web interface, ale tu praktycznie nic nie zmieniamy. Temperatura Celsjusz. Mamy API, jeśli byśmy chcieli podłączyć przykładowo naszego Home Assistanta z Picholem. Privat, w sumie nic konkretnego. Tutaj też nic nie ustawiamy. Możemy dać dotację do Pichola. Chciałem wam jeszcze coś pokazać. Chciałem wam pokazać, gdzie mamy Local DNS. Czyli przykładowo, Local DNS daje nam możliwość stworzenia swojej lokalnej domeny, swojej lokalnej sieci. Czyli przykładowo, jeśli mamy jakiś czujnik temperatury, sterownik, którego nie spięliśmy z automatyką, cokolwiek, na co wchodzimy po adresie IP, czyli przykładowo wchodzimy sobie na adres 192.168.0.58 i pod tym adresem mamy przykładowo kamerę nad wejściem do domu, obok domofonu. I chcemy sobie podejrzeć tą kamerę, za każdym razem musimy wprowadzać ten adres. Możemy też ustawić, przepraszam, źle, adres IP miał być tu. Możemy też sobie ustawić taką lokalną domenę. Oczywiście ja wam pokazuję tutaj przykład. U mnie to na pewno nie zadziała, bo pod tym adresem nie mam nic ustawionego i nie mam kamery, ale żeby zobrazować wam jak to działa. I robimy sobie przykładowo, ustawiamy sobie domenę lokalną, czyli kamera.dom, gdzie kamera jest naszym odnośnikiem lokalizacyjnym, a dom jest naszą tak jakby domeną, tak jak korzystamy z .pl, .eu. Jeśli dodamy sobie taką sekwencję, mamy dodane i wejdziemy na kamera dom, u mnie się nic nie stało, wyszukało w necie, ponieważ nie korzystam z tego DNS-a, nie jest ono podpięte, ale jeśli wejdziemy sobie na coś takiego, na taki adres, kamera dom, wyświetli się nasza kamera lokalna, którą mamy w domu, obok domofonu zamontowaną, żeby widzieć, jeśli ktoś tam dryndnie, żeby widzieć jego twarz, kim jest, kto tam jest. To by było tyle z Pichola. W opisie macie dostęp do baz danych, CERT-u i innych, z których ja korzystam. Możecie sobie dodać do swojej instalacji. Jeśli macie jakiś problem z instalacją Pichola, nie radzicie sobie, bo to jest przykładowo instalacja na Asus Store. Można to też zainstalować na Raspberry Pi oraz innych platformach. Dajcie znać w komentarzu lub skontaktujcie się ze mną. W opisie macie możliwość maila do mnie, żeby się skontaktować. Chętnie wam pomogę, żeby taką instalację uruchomić lub skonfigurować całą sieć domową, żeby to latało, żeby to działało. W następnym filmie pokażę wam instalację Pichola bardziej zaawansowaną, czyli jak to działa u mnie przysłowiowo na budowie. No to z mojej strony byłoby to wszystko. Zapraszam na kolejne filmy. Zostawcie subika. Na razie, trzymajcie się, cześć.